Witajcie telewidzowie kolejnego dnia z Mumbaiu. Ja dzisiaj z tego miasta wyjeżdżam. Jest godzina 5:20, o 6 mam pociąg na stację. Zależy jaką drogą pójdę, od 10 do 15 minut mam. Lecimy. Jeszcze Mumbaiu o tej godzinie to ja nie widziałem. Spokojnie, nikogo nie ma na ulicach. Auta nie jeżdżą, to można teraz środkiem skrzyżowania. O, pan tutaj ciśnie na rowerze. W dzień to tutaj są biznesy. Ludzie sprzedają ciuchy, buty, też jakieś akcesoria do telefonów. Dochodzę powoli do stacji i myślałem, że tutaj będzie taki spokój, że mało ludzi będzie, że nic nie będzie otwarte jeszcze, a tutaj widzę, życie zaczyna tętnić. Nawet ciuchy już sprzedają o tej godzinie. Z jedzeniem też już coś jest. Herbata tu się na razie gotuje, a o, tam coś widzę więcej otwarte. O, kolega robi tutaj jakieś jaja. Tam widzę. Tu też jajecznica się robi. Teraz zobaczymy, co tutaj robią. Mam chwilę, to może coś sobie zjem na śniadanie. Zamawiam sobie omleta, oni podają tutaj z tymi bułami, ale tam jak ładnie poszło. Ale ja biorę samego omleta. Nie chcę bułek! Wcześniejsze nie były dla mnie, więc ten jest teraz dla mnie. Powiedziałem, żeby mi zrobił taki omlet z 4 jajek. Tutaj już są 2. Pewnie zaraz je tutaj doda. A jednak chyba nie, po prostu zrobi 2 omlety. Czas na drugi omlet. Mój drugi omlet już gotowy. I kolega, patrzcie, załaduje mi na wynos w taką gazetę. Jeden już jest gotowy, czyli będą razem 4 jaja. Mam już śniadanie, idę teraz na stację. Wracam się jeszcze, kupię sobie, bo mam 2 litry wody, ale dokupię sobie jeszcze 1,5 litra. A raczej tą butelkę 1,5 litrową taką. Trasa długa, lepiej mieć. Nie tak źle, 5:37. 23 minuty do odjazdu pociągu. A jestem już na stacji, już widzę tam ludzie śpią. Czekają na swoje pociągi. O, jeszcze tu muszę pościągać plecaki. Albo nie, bokiem sobie wejdę. I to jest dobre, tutaj też windę, patrzcie. Tu sprawdzają wszystkim plecaki, a ja sobie tutaj bokiem wejdę i nikt mnie nie zaczepi. Jestem w tym samym miejscu. 6:00, przedostatni, odjeżdża mój z 14. Ale zobaczcie o tej godzinie, ile ludzi tutaj czeka na pociągi. 14 widzę, że jest tam w rogu na końcu. Jestem już na 14. To jest moja lokomotywa elektryczna, czyli cała linia będzie zelektryfikowana. Dobrze mówię? Chłopaki jeszcze tutaj pakują co się da, bo taki wagon na początku zazwyczaj jest. Ludzie już siedzą w tej klasie, pozajmowali miejsca, bo tutaj się nie rezerwuje miejsc w tej klasie, tylko się siada jak się chce. Ale przy takiej trasie 30 godzin ponad, no to tym ludziom tutaj dzisiaj współczuję trochę. Bo wyjdziesz z siku, a już to siedzi na twoim miejscu. Jest i mój wagon A1, patrzcie, drugi czy trzeci, więc wchodzę, idę szukać swojego łóżka. Moje łóżko to 25, tutaj pomiędzy tymi wagonami śpią ludzie, którzy pracują w tym pociągu, ale widzę tu już trochę ludzi siedzi, ale raczej ten pociąg stąd startuje, bo jakby dalszej stacji nie ma. Ale to wygląda, jakby ludzie już tu spali albo porozkładali już sobie. 25 szukam. Łóżka 22, 21. Gdzieś tutaj musi to być 28. Te są lepsze miejscówki zdecydowanie, bo się zasłaniacie i nikt wam tutaj już nie łazi. Więc ja się rozkładam, bo kurde piasek w oczach. Zaspany jestem nieźle, bo dzisiaj pospałem z jakieś 3 godziny może. Zabieram swoje rzeczy. Sobie sam pościelę, bo pewnie oni też tutaj przychodzą, jakoś pomagają. No i biorę sobie ten koc. Okazało się, że tutaj są 2 prześcieradła, czyli prześcieradło pod spód i jedno na siebie i wtedy ten koc. Żeby nie dotykać tego koca, bo wiadomo, że tych koców nie piorą, więc prześcieradło i wtedy koc na siebie. A kibelki w tym pociągu to takie na małysza, no przez 32 godziny to raczej ja tutaj będę. I to jest fajne, że ludzie na takich stacjach mają dostęp do bieżącej wody, do pitnej wody bezpłatnie. Ja sobie tutaj stoję, żadnego gwizdka, nic, a pociąg odjeżdża. Konkretny skład musi być, bo się powoli rozpędzamy. Te miejskie to szybko się rozpędzają. O, kolega jeszcze pozdrawia. Ta stacja jest przeogromna. Z tamtej strony nawet nie widać, bo ona ma taki zakręt. Tutaj cała rodzina śpi i czeka na pociąg. I teraz dopiero wyjeżdżamy, a tutaj jeszcze jest ktoś, kto kontroluje tym pociągiem. Coś tam pewnie mówi, możesz jechać, możesz jechać. Zanim my wyjedziemy z Mumbaiu, to myślę, że to około godziny będzie. Na szczęście się jeszcze nie obudziłem do końca i mnie boli, więc ja idę spać. 4 godziny 40 minut za mną, ale fajnie pospałem. Fajnie się złożyło, bo jeszcze jedna dziewczyna się dosiadła do naszej kabiny, powiedzmy, i byliśmy w 4, zasłonięte wszystko było i wszyscy poszli spać. Także ja pospałem, widzę, że jeszcze inni też śpią, ale czas teraz wstawać i pozwiedzać trochę przez okno. Ale najpierw muszę iść tutaj, Czas zjeść te omlety, które kupiłem sobie z rańca. Gdzie one są? Tutaj. Ale soli to nie żałował do tego omleta. Jedziemy już ponad 6 godzin, tutaj jest wejście do mojego wagonu.
Jest umywalka, oczywiście jest też lustro. Tutaj są te dwa kibelki, a tam już jest inny wagon, bez rezerwacji. Zobaczcie ile ludzi, tam miejsc nie ma do siedzenia. Nie wiem ile mieliśmy stacji wcześniej jak spałem, ale to jest pierwsza jak się obudziłem. Wczoraj sprawdzałem ile stoimy na tych stacjach, to nie ma tak, jest króciutko, 5, 6, 2 minuty i dalej. Już słyszałem gwizdek, czy to nasz pociąg będzie odjeżdżał, czy to może ten. Ale jest mega gorąco, dobra, pociąg mi odjeżdża, więc wsiadam. Dobra, to kolega jeszcze z obsługi. Na tych stacjach zawsze są jakieś sklepiki, więc trzeba być tutaj czujnym, jak wyskoczyć coś kupić, no to mówię, 2-3 minuty i trzeba wracać. Już wam to wspominałem, to nie jest jakaś duża miejscowość, ale te stacje są przeogromne. Nie wiem, czy będziecie widzieć koniec tej stacji tam daleko. Jedziemy niespełna 7 godzin i ujechaliśmy już prawie 500 kilometrów, ale klimat się na tyle zmienił, że tam nie było tak gorąco w Mumbaiu. Tutaj jak wyszedłem, po prostu tak uderzyło mnie od razu takie gorąco. Sprawdziłem teraz ile jest stopni, 36. Wracam już do swojej kajuty i patrzcie, 2 osoby wysiadły. Tutaj była jedna i tutaj i już ktoś przyszedł, przygotował świeżą pościel. Pan chodzi i sprząta, zamiatał teraz tutaj pomiędzy naszymi łóżkami, a wcześniej, dosłownie kilka minut wcześniej zamówiłem sobie jedzenie. Jak kiedyś jechałem, to pamiętam, że chodzili już z zapakowanym takim jedzeniem w pudełkach, jak się bierze na wynos i mieli tam kilka opcji i mówili kto chce i co tam mają. A teraz trzeba zamawiać. Mamy kolejną przerwę. O, pan coś tu sprzedaje. Jakaś samosa, zaraz sobie wezmę. How much for samosa? Złoty 20 za 3 takie sztuki. Miejscowi na stacjach sprzedają różne rzeczy. O, proszę, tutaj pan też podjechał z jakimś garem. Omleta sprzedaje. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Zamówiłem sobie jedzenie w pociągu. Mam coś wyglądające jak trochę jak tali. Jest kurczak. Tutaj też nie wiem, czy to nie jest kurczak. Spora porcja ryżu. Tutaj też jeszcze jakiś sos. I tu jest jakiś 4. sos. Jeszcze nic nie próbowałem. Do tego jeszcze są takie placki tutaj zawinięte ciapaty. Jesteśmy na kolejnej stacji, ale sprawdziłem sobie i mamy pół godziny opóźnienia już. Kolega przyniósł lody w takiej lodówce. Ale ja nie chcę. Tutaj ci co ze mną jadą, biorą sobie lody. Mieliśmy ponad pół godziny spóźnienia, a teraz przyjechaliśmy nawet kilka minut przed czasem, więc myślę, że do Kolkaty zajedziemy o czasie. Choć nie wiadomo, co jeszcze się w nocy wydarzy. To jest dobre, co tu się dzieje, bo tutaj są, co wam pokazywałem, takie wagony bez przedziałów i ludzie przez te okienka sobie kupują wodę, różne produkty, jakieś przekąski, jedzenie. Ale numer! A co chłopaki mają? Jakieś kulki, samosy? O, po prostu takie przekąski, żeby nie zginąć. Patrzcie ile ich tam jest! Jeszcze szybka sesja zdjęciowa z rodziną, zawołali mnie tutaj. Pani siedzi tutaj w środku, dała mi butelkę, żebym jej nalał jeszcze szybko wody. Woda nalana! O! Pociąg startuje. Dobra chłopaki, spadamy. Kurde! O! Jest, zdążyliśmy. Ja ostatni, jeszcze tutaj ktoś wsiada. No niezłe jajca. W tych klapeczkach tutaj prawie się wyłożyłem. Kolega wszedł do pociągu i sprzedaje jakieś takie przekąski. To wygląda jak cieciorka. Cieciorka ugotowana z cebulą, z pomidorem, limonka do tego. O, soli też nie żałował, widać. O, teraz limonkę jeszcze wciśnie. Pracownik pociągu przyszedł teraz do mnie i składa zamówienie na moją kolację. Zamówiłem sobie jajkowe kary. Pan tu wpisał, no powiedzmy, że ja to rozumiem. Dojechaliśmy do dużego miasta, bo ponad 2-milionowego, Nagpur się nazywa, a ja wyskoczyłem, idę zrobić zakupy jakieś. O, a tak wyglądają lokalne pociągi, które jeżdżą po tych mniejszych miejscowościach. Wszyscy się śpieszą, żeby kupić i zdążyć na pociąg przed jego odjazdem. Biorę sobie jeszcze takie jajka za 3 zł 10 groszy 80 rupii, właśnie biryani z jajkową masalą. Pan przygotowany, bo jeszcze ma łyżki. Dobra, biorę. A jeszcze dlaczego wziąłem sobie teraz te danie, skoro zamówiłem? No bo jest godzina za 15:07, jestem już głodny, a tą kolację, którą zamówiłem, no to będzie między 9 a 10 dopiero. Jak już widzicie, ciemno się zrobiło, kolejna stacja, kolejne miejsce, a tutaj co? Ktoś nam zachorował, potrzebuje gazu? Chyba tak, o łóżko jakieś nawet. Więc chyba jakaś pomoc będzie potrzebna. Jakieś jedzenie tu chyba sprzedają też, bo widzę chłopaki coś tutaj noszą, ale chyba dalej gdzieś. Ja już zamówiłem w pociągu, ale tutaj chłopaki sprzedają nadal. Podobne, ja podobne dostanę jak tam chłopak ma. Tutaj są tańsze niż to, co ja zamówiłem, ale to na przyszłość wiedzcie, że na każdej stacji, w większości stacji właśnie sprzedają jedzenie i nie musicie nic namawiać w pociągu. Kurczę, wynoszą kogoś, ktoś podłączony pod jakieś rury już tam jest. Tutaj pan jakąś maszynę ma, nie wiem czy to tlen zapodaje, czy co. No na noszę położą i pewnie do szpitala od razu. Zobaczcie w jakie butle walą tlen tutaj dla ludzi. Ogromne butle. Zostawiamy tą osobę na peronie, a pociąg już nasz odjeżdża, więc ja też wsiadam jak najszybciej, żeby też nie zostać tutaj na tej stacji.
Zaraz zobaczymy, co tu się jeszcze dzieje. Jakaś reanimacja trochę trwa, gdzieś tam podłączają jeszcze jakąś maszynę. Zaczynamy naszą imprezkę z sąsiadami. Chłopaki mają też swoją whisky, mamy też przekąski, mamy jedzenie, mamy kurczaka. Tu chłopaki już sobie zrobili miks, tylko oni piją woda z whisky. Oni nie piją z kolą, z niczym innym. Także, how you say cheers in Hindi? Koko. Toko. Sitaram. Niezła imprezka u nas w wagonie. Tam chłopaki siedzą, tutaj ja siedzę. Ja jeszcze zamówiłem sobie to, co mówię wam, z pociągu, ale tego jeszcze nie ruszyłem, bo ja najedzony. Minęło ponad 16 godzin, odkąd wyjechałem z Mumbaiu, co znaczy, że jestem w połowie drogi. Ale wsiadam, proszę mi tutaj nie zamykać, pociąg już rusza. Same się chyba zamknęły przez to, że ruszył. O, tutaj sobie ludzie śpią. Jeszcze wam pokażę klasę inną. Tutaj ja śpię, oczywiście pozasłaniane, ludzie jedni śpią, odpoczywają, drudzy nie. Światło pogaszone w niektórych miejscach. Tutaj ja śpię, tutaj, o, tu jestem ja, ale ja wam pokażę inną klasę, jak ludzie tutaj jadą bez takich miejsc rezerwowanych. Tutaj nawet patrzcie, policja na podłodze, odpoczywają sobie chłopaki, ale nie wiem, czy ja tutaj przejdę. O, sporo pozostawiane jakieś worki, kurde, nie ma jak tu przejść, ale jestem, dobra. Nie ma miejsc, po prostu ludzie siedzą gdzie się tylko da, nie? O. Sorry, kogoś tutaj zdeptałem. Muszę się tutaj przycisnąć, nie? Bardzo mało miejsca jest, żeby tutaj gdziekolwiek miejsce znaleźć. Chociaż jest już mniej ludzi niż było, bo tutaj, o, widzicie, ktoś mógłby siedzieć. Ludzie śpią u góry, także porozkładane na podłodze, gdzie się tylko da, nie? Także miejsca jest mało, więcej chętnych niż miejsc. No i tutaj jest tak samo. Chociaż już tutaj jest jakby przerzadzone, bo wcześniej było dużo więcej ludzi. No i w tych wagonach też policja jeździ i to dużo policjantów. Kolejny wagon tak samo, bardzo mało miejsca. Teraz czas na sesję zdjęciową, już były 2 zdjęcia, teraz będzie jeszcze kolejny, kolega się szykuje. Jest 23:40, kolejna jakaś większa stacja. Już chwilę tutaj stoimy, bo nawet ci moi znajomi, nawet już odjeżdżamy. Ci moi znajomi wysiedli, a od razu na ich miejsce przyszły 2 osoby. Jest godzina 1:15, mamy kolejny postój gdzieś tam w Indiach, ale ja też powoli uciekam spać, jestem zmęczony, ale przede mną w sumie i tak jeszcze 12 godzin, więc zdążę się wyspać, a jeszcze mam jedną taką sytuację. Wsiedli się wtedy ci chłopacy, z którymi tam trochę podrinkowałem, ale oni wcześniej położyli spać i ten naprzeciwko mnie zaczął chrapać. Ja mówię, jak dobrze, że on o 23:00 stąd wychodzi, że nie będzie spał całą noc, nie będzie chrapał. On wysiadł, wsiadł za nim od razu na tej samej stacji inny, w sumie starszy pan. No i teraz tak wali i tak chrapie, że ja nie wiem jak zasnę, bo ja się wsłuchuję, jak ktoś chrapie, ja nie mogę się odłączyć, bo nawet jak coś robię, włączę sobie film, to słucham filmu, a cały czas jestem z tym gościem, który tam chrapie. No jakby nie mogę się odłączyć, więc tam może będę szedł teraz lekko, kopnę w jego łóżko, może się przewróci na drugi bok, no i przestanie chrapać. Także do zobaczenia w sumie dzisiaj, jak się wyśpię. Trzymajcie się. Chłopaki z pociągu jeszcze sprzedają herbatę i kawę. Jak tak jeszcze patrzę po mapie, no to mówię, kurczę, no powinniśmy za 4-5 godzin dojechać. A to jeszcze długa droga przed nami. Jeden pan w pociągu mi powiedział, że są jakieś problemy też na trasie, że tam z elektryką coś tam i będą dłuższe postoje. Tutaj już na tej stacji stoimy 10 minut, więc zapytałem też jeszcze konduktora, ile będziemy stać. On mówi, że jeszcze 15 minut, więc może tak być, że na tych stacjach dłużej postoimy. Dlatego też ten odcinek wydaje się krótszy, ale on zajmie, powiedzmy, podobny czas. Nie tylko ja idę spać, patrzcie, tutaj też jedna osoba śpi. Widać nogi, głowę, też chrapie, słyszę. I tutaj, czy ktoś śpi, czy akurat ktoś jest w pracy. Też widać nogi, ktoś śpi. Dobra, ja wracam do swojego łóżka. Jeszcze raz, trzymajcie się. I do czasu aż wstanę. Witajcie kolejnego dnia. Powiem wam, że ładnie pospałem. Z 7-8 godzin. Chrapał jeden, ale jakoś udało mi się zasnąć. Za nami już 28 godzin. To znaczy, że jeszcze niespełna 4 i powinniśmy dojechać. Ale teraz stoimy w jakimś polu. Ludzie nawet wysiadają. A jak ludzie wysiadają i otwierają drzwi, to znaczy, że już pewnie tutaj trochę stoimy. Odkąd się obudziłem, no to stoimy. Tak myślałem, że czekamy, aż inny pociąg przejedzie. I to też taki jak nasz, nie lokalny. Ostatni wagon i sobie pojechał. Czy to oznacza, że my będziemy startować zaraz? Ale powiem wam, że jak siedzę i patrzę, to rozstaw tych torów wydaje mi się szerszy niż w Polsce. I dobrze mi się wydawało, sprawdziłem teraz, o 24 cm te tory są szersze. I jeszcze jeden jedzie, tylko ten jakiś nowszy.
Indyjski ekspres! Coś jak nasze Pendolino, ale ten już jedzie po innych torach. W sensie po innym torze. Nie wiem, czy on jest taki sam, czy nie. Chłopaki, wsiadać, bo ruszyliśmy. No, czekaliśmy na te 2 pociągi, a może i więcej, bo przespałem. Myślałem, że wytrzymam, ale sytuacja już jest podbramkowa. Zamawiam sobie kawę. O, już jest. Oni tutaj zalewają to mlekiem, a nie wodą. Ale to też jest instant Nescafe. Złoty 20 kosztuje taka Neska. Ale sprawdziłem teraz, bo sprawdzam w takiej aplikacji indyjskiej, tam na indyjskiej aplikacji wszystko jest o czasie, ale sprawdziłem na Google, mamy 300 minut opóźnienia, patrząc, że dojadę na ostatnią stację. Czyli 5 godzin później będę niż powinienem być. Puszczamy wszystkie pociągi jak leci, nie wiem dlaczego my akurat stoimy. Teraz też ruszyliśmy, znowu kawałek i zaraz wjeżdżamy na jakąś stację. Jak wodę tankują w baniaki? Z taką prędkością jedziemy, że ja mogę tutaj wyskoczyć i tam na końcu wskoczyć. Wjeżdżamy na stację, ja wyskakuję coś do jedzenia sobie kupić. Na tej stacji miałem być o 8:13 rano, a jest za 15:12. Sporo ludzi tutaj wysiada i się dosiada, ale jakoś nie widzę ludzi z jedzeniem, chyba że oni już zdążyli powsiadać. Podjeżdża pociąg na innym peronie, od razu tutaj policja albo wojsko z bronią. Wygląda na to, że ruszamy. 40 minut staliśmy na tej stacji. Chyba zęby umyć. Znowu jakiś nieplanowany postój, bo nie ma go na żadnej rozpisce. Zresztą tutaj ten peron nie wystarcza. O, dobra, to na tyle, jedziemy dalej. Coś tutaj po prostu stanął tylko i coś pewnie musieli zrobić, tak mi się wydaje. Już wszystko jasne, drużyna konduktorska wysiadła. Jesteśmy na kolejnej stacji, mieliśmy tutaj być na 10:18, jest 14:40 teraz. Wcześniej nic nie kupiłem do jedzenia, więc jestem jeszcze nawet bez śniadania, ale widziałem, chłopaki już wsiadali z jakimś jedzeniem. Tutaj widzę, że chłopaki coś sprzedają, mają już popakowane jedzenie, zaraz podpytam, co jest w tych torbach. Mam już swój lunch, ale ja tu gadam, musiałem wskoczyć w inny wagon, bo chłopaki tutaj mówią, ej, pociąg rusza. Zamówiłem sobie jajkowe biryani, 50 rupii, czyli to około 2 zł, ale to mi się wydaje, że koło biryani to nie stało, bo tu jest sam ryż i 2 jajka. Tu w pociągu chodził jeszcze pan, pracownik pociągu, sprzedawał samosy, takie 3 samosy, 30 rupii, czyli złoty 20.
Wygląda na to, że już blisko. No tak patrzę, to jeszcze pewnie z godzinę, ale kolega przyszedł, już zabiera teraz całą pościel, bo już raczej nikomu nie będzie potrzebna. Jak tak dalej dobrze pójdzie, to się wyrobimy z dojazdem jeszcze przed zachodem słońca. Dojechaliśmy właśnie na przedostatnią stację, to jest ostatni postój. Stąd jak patrzę tak na mapę, no to myślę, że maksymalnie pół godziny i dojadę już do swojej stacji. Stąd jak patrzę, to tak maksymalnie pół godziny i dojadę już na swoją ostatnią stację. 3 minuty i my ruszamy dalej. Ale coś mi tutaj chłopak powiedział, że do tej stacji dojadę za 2 godziny swoje, bo mówi, że tu będzie dużo stopów. No nic, zobaczymy. Jak na razie jedziemy, więc nie jest źle. Jakaś konkretna inwestycja tutaj. Mijamy kolejne małe stacje, na których się nie zatrzymujemy. No, one nie są też takie małe. Przejeżdżamy teraz na wiadukcie, na dole droga. O, pozdrawiamy. No i mamy pierwszy stop. W sumie nie na stacji, tak się zatrzymaliśmy, za stacją kawałek. Przyszedłem ze swojego wagonu tutaj do innego, bo on akurat się zatrzymał nad tym wiaduktem. Fajnie widać, jak te samochody czy tuk-tuki tutaj jeżdżą. A jeszcze wam pokażę z drugiej strony. O, tutaj więcej się dzieje z tej strony. W tym przedziale też niezły syf, sporo śmieci, sporo butelek. Tak jakby tutaj nikt nie sprzątał w trakcie podróży. Sprawdziłem teraz, stąd mam 101 rupii do dojechania do hotelu. To jest jakieś 4 zł. No tylko teraz nie mam jak tutaj w ogóle wysiąść. Jedzie jakiś, czy to znaczy, że my teraz pojedziemy? Można powiedzieć, że powoli się toczymy. I tu znowu jakiś stop będzie, bo zwalniamy i to mocno. Spójrzcie tam, w jakich warunkach ludzie żyją. Sporo było takich domów po drodze. Jakaś pani wyskoczyła sobie z pociągu, pewnie gdzieś blisko domu jest. Jakiś słaby status ma nasz ten pociąg, niby ekspres, a wszystkich puszczamy. Mijamy kolejne, ale powoli się toczymy do przodu. Pomiędzy tymi pociągami chodzą dzieciaki i zbierają śmieci. Bo zobaczcie, tutaj sporo ludzie wyrzucają z tych pociągów. Tutaj z jednym jakimś dorosłym. Dobrze się bawią, ale ja myślałem, że te tory są pod jakimś napięciem. Od jakiegoś czasu jedziemy tylko trochę szybciej niż ci pracownicy, co idą. Patrzcie, ten pociąg ledwo ich mija. Wygląda na to, że dojechaliśmy. Dobra, ja tu mam jeszcze swój jeden plecak. To też jest przeogromna stacja. Teraz tego nie widać, bo wysiedliśmy gdzieś po prostu na końcu. Zaraz wam pokażę dalej. Tam są też jeszcze perony. No muszę iść gdzieś tam, bo muszę jeszcze jedną sprawę dzisiaj załatwić. A sprawa dość ważna, bo wyjazd pociągiem właśnie z Kolkaty. A już wiecie, że łatwo tutaj nie jest w Indiach, jeżeli chodzi o pociągi. Ale oficjalnie pobiłem też swój rekord. 35,5 godziny jechałem pociągiem i sprawdziłem sobie długość pociągu w Indiach. To ten mój, który 30 km mu brakowało, żeby mieć 2000, to nawet nie jest w pierwszej dziesiątce, jeżeli chodzi o najdłuższe trasy kolejowe w Indiach. 4 godziny tylko się spóźniłem. Ja już wysiadłem jakiś czas temu, zobaczcie ile ludzi idzie. A ten taki budynek, który widzicie na środku, no to jest ta stacja dopiero. Tragarze są od razu też na stacji. O, proszę bardzo. Tacy chłopcy tutaj. Zapewnie niewielkie pieniądze, bo widziałem już kilka osób korzysta. O, tutaj też widzicie, pani korzysta. Jak ktoś ma ciężkie walizki, to super opcja. Docieram już na koniec tego pociągu. Tu jeszcze policja jakieś papiery sprawdzają, czy nie ma pewnie jakichś nielegalnych rzeczy w środku, bo ten akurat wagon to taki transportowy, cargo. Tutaj widzę, że pan już coś odpina, podpina, może lokomotywa tutaj zostaje. Jaki sprzęt przez to, o kurna, przez to pewnie prąd idzie. No to czymś takim samochód to by w 3 minuty naładował. Wchodzę już na stację i muszę znaleźć teraz kasy. Gdzie ja mogę? Tam pewnie gdzieś dalej, muszę wyjść jeszcze dalej. Na tej stacji też sporo ludzi czeka na swoje pociągi. Tutaj jest wyjście, ale tam widzę, że jest jeszcze jedna jakaś spora hala, więc pewnie tam będą bilety sprzedawać. Jestem w tym drugim pomieszczeniu, powiedzmy. I gdzie? Tam jest coś, ale to chyba nie jest kasa. No muszę podpytać. Ochrona, czy ten policjant, co tam, widać go tam trochę z boku, wpuścił mnie tutaj, ale mówi, że to nie tutaj, muszę iść gdzieś tam dalej, bo to bilety takie jak ja chcę kupić, no to nie w normalnym okienku. Tutaj mnie kolejni policjanci wysłali, dobra, idę podpytać, są jakieś miejsca. Więc jest tak jak myślałem, ale też miałem nadzieję, że da się załatwić właśnie te bilety na tej stacji. No niestety nie, my jak chcemy kupić sobie takie bilety dla turystów, to musimy w ogóle jechać w inne miejsce, które jest może powiązane z koleją indyjską, bo to jest ich główna siedziba, ale nie ma nic wspólnego ze stacjami, jest w ogóle w takim miejscu, że tam nie ma kolei. Zaraz gdzieś tutaj wyskakuję z terenu stacji i będę zabawiał sobie mototaksi. Rapido, pamiętajcie, aplikacja Rapido bardzo dobrze działa. Tutaj ładnie kolega załadowany. Tu jeszcze pokazana stara kolejka. No ja nie mogę z nich. Chodnik dla ludzi, żeby można było sobie przejść. No i nie można przejść. Raczej da się, no o.
ale trzeba się wciskać. Jest już mój człowiek, plecak ma załadowany, bo musimy się jakoś zabrać. Ja siadam z tyłu z tym swoim plecakiem i jedziemy. Coś jeszcze tutaj policjantów pytał ten mój kierowca, bo chyba nie wie jak pojechać. Nie no, raczej wie. Jestem już pod swoim hotelem, tutaj jest mój człowiek, ciao, na razie, idę zapytać o pokój, bo nie rezerwowałem nawet, chyba tu jest wejście. Pokazywało, że na drugie piętro mam wjechać. Jestem już na miejscu. Panowie najpierw mi pokażą pokój, jak wygląda, wiadomo, żeby w ciemno nie brać, bo w Indiach to różnie, zdjęcia są zawsze ładne, a pokoje to wiadomo, tragedia. Kurczę, jakie kółko zrobiliśmy. Tak wygląda pokój, wielkie łóżko, a co tutaj, kołdry żadnej nie ma? Pewnie coś przyniosą. Tutaj jest klimatyzacja, o, tam i jest też ogromny wiatrak. No taki indyjski styl, zaraz jeszcze łazienkę sprawdzę. Kibel jest, ciepła woda też powinna być, także jest spoko. Tylko teraz jaka cena? Idę zapytać. Już wszystko załatwiłem, zapłaciłem 1500 rupii, to jest niecałe 60 zł, jest jakieś 58, ale patrzcie, tutaj kłódka, żeby sobie później zamknąć w razie co, ale o, kluczyk, żeby było światło i wszystko działało w środku, no to jest na zewnątrz, na korytarzu. W sumie wszędzie to jest, tu, tam w innych pokojach tak samo. Dobra, chwila relaksu. Ale patrzcie, jakie mam zamknięcie jeszcze. Najpierw to, później ta kłódka. No raczej zatrzaskowa nie jest, więc muszę tym kluczem zamknąć. Pokój bezpieczny. Ruszam w miacho. Okazało się, że obok mnie jest fajna miejscówka, w której kiedyś byłem, więc ja tam idę. Jeszcze lekko ponad godzinę otwarta, a ja na pieszo mam tam jakieś 20 minut. A co tutaj pan sprzedaje? Jakieś mleko gotowane. A, to taki jogurt pewnie wychodzi. W tym mieście jest mnóstwo takich małych knajpeczek, gdzie sprzedają właśnie jakieś placki. O, jest jakiś sos i sprzedają to na ulicy. Jedna knajpa na drugiej, tam kolejna, z drugiej strony tak samo. Uwielbiam to miasto za to, że tutaj tyle się dzieje. W Mumbaiu też się działo, ale tutaj dzieje się zdecydowanie więcej. O, już widzę, coś sprzedają. Coś usmażone, tylko tutaj przejść to też muszę poczekać. Kurczaki usmażone na głębokim oleju. O, pan już pozdrawia, coś. O, cały kurczak, patrzcie, usmażony na tym. Tutaj jakieś części kurczaka. Ten klimat wydostającego się domu właśnie z takich małych restauracji. O, tam kolega jakieś jajecznice smaży chyba, czy placki. Są tam, aha, rolo z jajkiem. A tutaj kurczaki na szaszłyki, patrzcie, tam są takie szpady, nabijają i grillują gdzieś to. A tutaj pan przygotowuje, patrzcie, moje ulubione przekąski, czyli samosa. Tutaj już są usmażone. Idę sobie ulicą i patrzcie, zatrzymałem się, kolega ma taki sklepik w rogu schowany dosłownie kilka półek. Patrzcie jaka whisky. Nasza łycha niby. I jestem na markecie, on się nazywa New Market, ale tam są stare rzeczy, więc ja idę po prostu coś tam zjeść, nie na jakieś zakupy. A co tutaj tak ciemno? Prądu nie ma, tylko w jakichś tam lokalach. Już kojarzę te swoje miejsca. Tutaj też raz jadłem i tam, pamiętam, były pyszne kurczaki i widzę, że są. Kolega grilluje kurczaki, różne rodzaje, więc zaraz sobie coś wybiorę, ale tam jeszcze jedna rzecz była, więc idę zobaczyć. W tym miejscu panowie sprzedawali takie pyszne ziemniaki, ale nie widzę, żeby już sprzedawali. Tu jest tylko pani Puri. Jeszcze kawałek się przejdę i najwyżej się wrócę. Widzę jakąś nowość, więc biorę w takim garze, on tak położony trochę bokiem. Biorę, zaraz wam pokażę, bo tutaj pozabierali, pan mi to przygotuje. Zobaczcie jak to wygląda w środku, trochę jak jakieś kary, trochę jakaś zupa, to jest z wołowiną. Pan to jeszcze będzie zaraz doprawiał. Do tego jest jakaś przyprawa, pietruszka albo kolendra i jakiś sok tutaj. A i lemon juice, no właśnie, ktoś mi tu podpowiada. Pan jeszcze to dał na takim blaszanym talerzyku, żeby nie było gorąco w rękę od spodu. Ale taki, wydaje się, tłuszczutki. Ostry. Przypomina mi jakąś zupę z nie cieciorki, ale z soczewicy.
Ale dobra ta zupa była i co najważniejsze, że w tym stanie, w Bengalu Zachodnim, jedzą wołowinę, a ja lubię wołowinę, więc pewnie nie raz ją tutaj spróbuję. Zresztą ta zupa była na wołowinie i też tam kawałki mięsa były. A teraz już wracam na grilla. Zaraz zobaczę, co on ma dzisiaj dostępne. Zamówienie już złożyłem, biorę sobie 2 rodzaje kurczaka, one są w jakiejś innej marynacie. Jest już moja porcja, 2 rodzaje kurczaka, ta jasna i ta czerwona marynata z cebulą i jakimś ostrym sosem ponoć. No to próbuję, ale pewnie on jeszcze gorący. Czy ten sos ostry? Ale mięciutkie jedzenie. Kurczak. Bardzo dobre, ja już tu kiedyś jadłem, dlatego tutaj wróciłem. Tutaj jakie ciacho, patrzcie, będą zaraz jakieś placki pewnie robić tutaj na tych węglach. No właśnie, chłopak coś mi tutaj tłumaczył, ale ja nie rozumiem. Tutaj widzę, że są placki, ale te są na oleju robione. Ale spójrzcie tutaj, to nie jest węgiel drzewny, tylko taki zwykły węgiel. Kolega teraz to młotkiem rozbija na mniejsze. No i do takiego pieca później on się dłużej pali pewnie niż ten drzewny. Biorę sobie jeszcze takie biryani, połowę porcji, bo można tak sobie wziąć i to jest właśnie z wołowiną. Do tego jest taki ziemniak, to jest połowa porcji, to kosztuje 2,70. Tu jest ten ziemniak, tu jest ta wołowina, no i zobaczcie. Cała kopa ryżu. W sumie to jeszcze nie widziałem, jak się robi od początku do końca biryani, no i tutaj też nie zobaczę, ale chociaż kawałek procesu. Kolega to ładnie rozgładził ten ryż. Teraz zobaczcie, jaką chochlę oleju tutaj naleje. A, jeszcze jakiś aromat doda. Dlatego to ma później tyle smaku. Dobre to było. Przykryli, zobaczcie, tutaj jest świeże ciasto, więc one się upiecze i zrobi taką naturalną barierę, żeby te wszystkie smaki i powietrze też nie uciekało. Tu kolejne jakieś danie, wołowina. Widzę tłuszcz też wołowy. No i patrzcie, wszystko na takich ogniach. Co tutaj jest, to spalą i danie będzie gotowe, a wszystko na ulicy. I tutaj już zupełnie inaczej niż w Mumbaiu. Tutaj taką wołowinę, steki czy nawet całą nogę kupicie. Ja już u siebie w pokoju i powoli będę też uciekał spać. Zaraz sobie odpalę jakiś film tutaj, trochę relaksu mi się teraz przyda. Rekord kolejowy pobity, także cieszę się. Jak będę następnym razem w Indiach, to będę celował w dłuższą trasę. Jutro też mi się szykuje taki dzień bardziej trochę organizacyjny, bo muszę się przeprowadzić, bo już zarezerwowałem hotel na kolejne 3 dni. A Wam dziękuję za dzisiaj. Jak się podobało, to zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!